Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj czas na kolejną aktualizację Project Pen, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. Pokażę Wam, jakie postępy poczyniłam w październiku. Jest trochę denek, więc koniecznie oglądajcie. Zaczynamy sobie od denek i pamiętacie, jak mówiłam w poprzednim odcinku, że wziąłam sobie kilka kosmetyków, żeby sprawdzić, czy chcę je zużywać, prawda? No i udało mi się 2 z nich zużyć. Nie zdążyłam Wam ich pokazać, a już udało mi się zużyć. Pierwszym z nich jest toper brokatowy Red Lipstick Monster i Belle z tej pierwszej kolekcji. I tak pomyślałam sobie o nim, że nie wiem, czy chcę go zużywać, ale jak go nie zużyję, to na pewno w przyszłym roku będzie już totalny suchar. I w zasadzie jak go używałam, to faktycznie on był już taki, no, że takie spoiwo tego brokatu było takie gęste, że tak trochę ciężko się to nakładało. Zrobiłam jeden artystyczny makijaż, nagrałam sobie TikToka i po prostu do widzenia. Wolałam zużyć go w ten sposób, niż go zostawić. No i możecie zobaczyć, że jest całkowicie zużyty, puściutki. Także cieszę się, szczególnie, że w nowej kolekcji ponownie jest Magic Topper. Będę miała czego używać. I kolejną rzeczą, którą udało mi się zużyć jakby spoza projektu, ale wciąż wliczamy te kosmetyki jako zużyte, jest błyszczyk NYX Fat Oil Lip Drip w odcieniu 02 Mist Coal. Zobaczcie sobie, że jest pusty. Właśnie go tak wzięłam, tutaj nawet zobaczycie taką delikatny ślad po kreseczce i teraz udało mi się go zużyć i postawiłam go po prostu w łazience. To jest dla mnie chyba najlepszy sposób, żeby szybciej zużywać produkty do ust, szczególnie jakieś takie błyszczyki pielęgnacyjne, olejki i tak dalej, bo właśnie aplikuję sobie rano, jak robię sobie pielęgnację, aplikuję sobie wieczorem, czasami w ciągu dnia sobie poprawiam, jak już tam wszystko zjem. Wyciągnęłam sobie stoper z niego, bo ten błyszczyk jest tak gęsty, że jak on się tak po prostu gdzieś tam na tym dnie przyczepi, to ciężko go wyciągnąć. I w zasadzie samą tą końcówkę, bo zobaczcie, że jak do końca zakręcę to opakowanie, to widać, że ono nie sięga do samego dna, a właśnie w związku z tym, że ten błyszczyk jest bardzo gęsty, ciężko było go nabierać, więc musiałam parę razy sobie tak szpatułką gdzieś tam go, wiecie, tak nabrać na ten aplikator tutaj i miałam wtedy na parę jakby użyć. No ale udało się zużyć kolejny błyszczyk. Miałam w tym roku jakoś specjalnie na produktach do ust się nie koncentrować, ale fajnie, że się udało jednak coś zużyć. Ze standardowych kosmetyków z projektu mogę pochwalić się zużyciem kolejnego stopnia tego pisaczka z Berry M. Zobaczcie, że jest on już puściutki i ja go sobie na początku miesiąca przełożyłam do takiego opakowania płaskiego. Tutaj nawet możecie zobaczyć taką resztulkę, że tak wiecie, jakiś brudek tutaj mi został, bo stąd łatwiej mi się go po prostu używało, niż za każdym razem musiałabym wygrzebywać stąd. Także mam już 2 stopnie tutaj zużyte. Zobaczcie, tutaj jest pierwszy i tutaj jest drugi kolorek. 2 są zużyte z 4. No nie ukrywam, miałam nadzieję, że szybciej mi to pójdzie, ale jest jak jest. Muszę się z tym pogodzić. Następnie, słuchajcie, udało mi się zużyć całkiem szybko cień brokatowy. No w tym miesiącu miałam też dobry czas na używanie produktów do oczu, bo nie nagrywałam żadnego odcinka. No pod koniec miesiąca paletkę z fioletem, ale to już końcówka miesiąca, przełom października i listopada. W zasadzie cały miesiąc nie potrzebowałam nic nagrywać z paletami, więc mogłam sobie używać więcej kosmetyków z projektu. No i właśnie bardzo często sięgałam po to, bo to jest po prostu przepiękne. I powiem Wam tak, to jest cudne. Jakbym mogła to kupić jeszcze raz, bym kupiła. To jest trochę kiepsko dostępne. Marka Etude Mirrorholic w odcieniu 102. Natomiast bardzo się cieszę, że go zużyłam, bo już sama ta końcówka też już czułam, że była troszeczkę bardziej sucha. Więc jakbym to sobie zostawiła, no to wiecie, po prostu by mi to wyschło, nie używałoby się tego przyjemnie, a tak to miałam za każdym razem mega przyjemność, że sobie tego używam i to było po prostu piękne i zawsze jak to miałam na oczach, to się pytałyście, co to jest. Nie czekajcie i nie oszczędzajcie kosmetyków, bo po prostu szkoda. Następnie, no chyba muszę się pochwalić tą paletką. Słuchajcie, udało mi się zużyć ten
cień. Jestem po prostu przeszczęśliwa. Miałam taką swoją technikę używania tego cienia, żeby on troszeczkę mocniej się błyszczał na powiece, ale też wymagało wtedy użycia go troszkę więcej. Stwierdziłam, że w tym miesiącu cisnę z tym kolorem, bo ja nie chcę już go jakby przeciągać w czasie i chcę jak najszybciej go zużyć. No i zobaczcie, że udało się go zużyć. Jest tutaj puściutko, jestem przeszczęśliwa, dumna z siebie, że udało mi się go zużyć bez też jakiegoś takiego używania, wiecie, na siłę gdzieś przypadkowego rozsypywania i tak dalej. Normalnie używałam na oko i tak dalej, więc mega się z tego cieszę. Zużyć cień to jest dla mnie ogromne wyzwanie, a tutaj udało mi się w zasadzie w tym miesiącu wykończyć jeden suchy i jeden kremowy, płynny, whatever. Także dla mnie ogromny sukces. No i ostatnia rzecz, jaką udało mi się zużyć, to jest konturówka Inglot 326. Zresztą widzieliście chyba w paletce z fioletem. Zużyłam ostatnie użycie. Tutaj już się nie da nic wykręcić, już się nic tutaj nie wykręca, nie wychodzi, więc jest zużyta. Bardzo się cieszę. Konturówka jest świetna. Przypuszczam, że w przyszłości sobie do niej wrócę. Tyle z moich denek, więc udało mi się zużyć 2, 3, 4, 5, no i można powiedzieć 6 produktów, jeżeli liczymy oddzielnie każdy z tych kolorków. Także to jest dobry wynik. 5-6 produktów w miesiącu to jest naprawdę dobry wynik. Mega się cieszę. Przechodzimy do aktualizacji pozostałych kosmetyków. Standardowo rzeczy nudne na początek. Pisax, RLM i Bell. Miałam się zastanowić, czy chcę go wywalić z projektu, czy chcę go używać, ale stwierdziłam, wiecie co, 2 miesiące to ja jeszcze spokojnie mogę go sobie poużywać. Szczególnie, że mam takie fazy, że po prostu używam codziennie, a potem przez np. tydzień, 2 nie. Więc na razie niech sobie zostanie, jak go zużyję, to zużyję, jak nie, to nie będę płakać. Także pisaczek wciąż jest, wciąż pisze i podobnie z pisaczkiem do brwi, ten z NYXa, on jest po prostu niezniszczalny. Cudownie, że on cały czas bardzo dobrze pisze i fantastycznie sprawdza mi się na brwiach, jestem bardzo zadowolona, ale, że tak powiem, końca jeszcze nie widać. Podobnie z maskarą. Powiem Wam, że wrzuciłam ją w ubiegłym miesiącu, ale wydawało mi się, że zużyję ją w tym miesiącu, bo ona już była wcześniej używana i tak dalej. Natomiast nie udało się jej zużyć, ale czuję, że nakłada się jej mniej. Co jest ciekawe, już muszę trochę dłużej tuszować rzęsy, żeby je porządnie wytuszować, ale maskara nie jest sucha. Po prostu jakby mniej jej się trochę nakłada, ale wciąż ma taką fajną, mokrą formułę, jakby była świeżym tuszem, więc to jest mega spoko. Liczę, tak mi się wydaje, że w tym miesiącu powinno mi się udać ją zużyć, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby tak było. Natomiast mam też jakby pozytywne emocje, jeżeli chodzi o ten żel do brwi z NYXa, The Brow Glue, bo nie dość, że to opakowanie jest już tak mocno ściśnięte, że nawet czuję już tą szczoteczkę tutaj, że ona mi się tutaj odgniata. O, może troszkę zobaczycie. Natomiast jak ją wyciągam, to już naprawdę niedużo tego kosmetyku jest na szczoteczce. Czasami muszę 2 razy, no tu mam jakąś lukę, 2 razy muszę, wiecie, jedną brew malować, wkładać i wyciągać ten aplikator, żeby pokryć brwi, bo już naprawdę tego kosmetyku jest niewiele, dosłownie na brzeszkach, więc nie wiem, czy w tym miesiącu, ale myślę, że do końca roku powinno mi się udać zużyć. Do końca roku zostały, słuchajcie, 2 miesiące, także to jest niedużo, ale wydaje mi się, że zbliżam się ku końcowi, także tutaj mamy taką pozytywną emocję. Baza Inglot Body Art, myślę, że do końca roku jej nie zużyję. Używam jej, ale też nie chcę jej, wiecie, walić na siłę. Jak widzicie, opakowanie jest już takie dosyć spłaszczone mocno, ale wciąż tego się nakłada tak malutko, że no nie ma potrzeby nakładać więcej i zużywać na siłę, więc wydaje mi się, że nie dam rady w tym roku jej zużyć, ale zobaczymy. Naprawdę nic na siłę w tej kwestii. Wrzuciłam w ubiegłym miesiącu krem CC pod oczy z Erborian i zobaczcie, że opakowanie jest już całkiem fajnie spłaszczone. Po prostu wzięłam sobie taki mały słoiczek po eyelinerze z Glam Shopu, wlałam tam
na full tego słoiczka i zaniosłam do łazienki, więc tutaj miałam swój egzemplarz do makijażu, a mogłam sobie w łazience go również używać po prostu jako krem na dzień pod oczy i sprawdzał mi się super, bo powiem Wam, nie doceniłam tego, ale ta formuła jest mega przyjemna, taka nawilżająca, delikatnie otulająca okolice pod oczami, bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza, no i dodatkowo leciutko wyrównuje koloryt pod okiem, więc gdzieś tam ta okolica wygląda troszkę bardziej świeżo, no i mi też dobrze się sprawdza po prostu jako korektor, bo okolic pod oczami nie potrzebuję jakoś bardzo mocno wyrównywać i rozjaśniać, więc fajny kosmetyk. Czy zużyję w tym miesiącu? Na pewno nie, a czy do końca roku mi się uda? Ciężko powiedzieć. Już kończę tamten słoiczek, który mam w łazience, więc zaraz sobie doleję świeżą dawkę, ale czy to wystarczy? No nie wiem, używam praktycznie codziennie rano, ale jak długo to będę zużywała, nie mam pojęcia, możecie obstawiać w komentarzach. Jeśli chodzi o puder, tu mam takie troszeczkę rozczarowanko, bo już liczyłam, że gdzieś tam się pojawi te takie denko, wiecie, ta taka krateczka w produktach wypiekanych, ale wciąż jej nie ma, natomiast kosmetyk jest już nie dość, że spłaszczony, to w zasadzie wklęsły, już jest poniżej poziomu tego opakowania, więc jak go biorę o tak, żeby pokazać poziom, to on się praktycznie całkowicie chowa. No jest go niedużo, jest płaski, ale czy mi się uda pokazać, wiecie, właśnie to takie denko? Byłoby super. Liczę, że do końca roku mi się uda, ale jakoś tak teraz już tak nie widzę takiego progresu, to już mi się wydaje, że już tutaj się nic nie zużyło. Ogólnie ta klapka już tutaj mi się ledwo trzyma. Ostatnio jakoś tak za mocno chyba otworzyłam i pękło mi tutaj to na łączeniu, więc tak już wiecie, ledwo się trzyma ta klapka, więc tak ostrożnie traktuję ten kosmetyk, żeby mi po prostu nie odpadła całkowicie, żebym była w stanie zamykać ten kosmetyk. Także słodko-gorzko, no pewnie to zużycie jest, tylko go tak już nie widzę aż tak bardzo jak wtedy, gdy było to takie mocno wypukłe i wydaje mi się, że po prostu nic mi nie idzie. Następnie pisaczek, no to widzieliście, że zużyłam kolejny stopień i teraz mam do zużycia jeszcze 2 kolory i zobaczcie, że ten jest już całkiem fajnie spłaszczony, bo to jest taki kolor bardzo użytkowy, pasuje do każdego makijażu, nie gryzie się z moją urodą, więc używam go często i też zdarza mi się go używać na usta, na przykład z jakąś konturówką. Natomiast ten jest troszeczkę żywszy, ale no też go używam. Nie wiem, czy chcę się w tym miesiącu nastawiać na któryś konkretny kolor. Chyba wolałabym zobaczyć, jak to się potoczy, jak one się naturalnie będą zużywały, skoro zostały mi 2 miesiące do końca wyzwania. No to zobaczymy, czy się uda zużyć ten, ale ten też bym chciała trochę poużywać i tak wiecie. Myślę, że w tym miesiącu stawiam na oba i po prostu będę używać ich na zmianę i zobaczymy po prostu, który gdzieś tam szybciej się zużyje. Liczyłam, że uda mi się zużyć, ale jeszcze trochę tej konturówki mi zostało. A mowa jest o ombre z Glam Shopu. Wydaje mi się, że jest dosłownie 1-2 użycia. Może jeżeli sam kontur, to może z 3, ale w każdym razie no jestem niemalże pewna, że w tym miesiącu będziemy mieć kolejne denko, czyli właśnie konturówkę ombre. Mam tutaj jeszcze puder i powiem Wam, że idzie mi bardzo dobrze. Jest mniej więcej na tym poziomie, czyli tak już poniżej tego kodu kreskowego. Ten puder jest na tyle delikatnie matujący, że ja muszę go nakładać naprawdę sporo i czasami w ciągu dnia reaplikować. Czasami jest tak, że nagrywam jakiś odcinek i nie zdążę skończyć nagrywać tego odcinka, co nie trwa, wiecie, jakoś też nie wiadomo jak długo i ja już muszę reaplikować ten puder, bo on nie matuje zbyt mocno. Dlatego też po prostu tak w miarę szybko mi się zużywa. Myślę, że również jest duża szansa, że w tym miesiącu uda mi się ten puder zużyć, szczególnie, że tutaj już się jakby zwęża ta szerokość opakowania i jest go niedużo. Jeżeli nie zużyję w tym miesiącu, to do końca roku na pewno mi się uda, więc jestem tutaj pozytywnie nastawiona do zużycia tego kosmetyku. No i została nam jeszcze paletka naturalnie różowa i tak się prezentuje nasz herbaciany kolor. No wydaje mi się, że zagłębienie jest całkiem konkretne. Tak jak mówiłam, w tym miesiącu udawało mi się używać częściej kosmetyków do oczu z projektu, bo nie miałam pracy nad żadną paletką. No i również sięgałam po ten cień. I jak widzimy, całkiem fajne mamy tutaj zagłębienie.
Używam go również na policzki jako róż, ale też sporo razy udało mi się ułożyć go na oczy. Ogromnie bym chciała zużyć go do końca roku. Mam ogromną nadzieję, że mi się uda, natomiast jest to wciąż całkiem sporo kosmetyku. Natomiast przez to, że używam go też jako różu, to on się mi całkiem fajnie spłaszcza. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo on mi się również fajnie spłaszcza sam w opakowaniu i on nie jest tak, wiecie, tak, że tak powiem, z czubkiem tutaj, tylko on jest też taki zagłębiony po całości. Może mi się uda? Nie wiem, musiałabym naprawdę go cisnąć, żeby udało mi się go całkowicie zużyć, ale no, nadzieja umiera ostatnio. Tyle z progresu, moi drodzy, więc musimy dorzucić sobie jeszcze, wcale nie musimy, ale możemy dorzucić sobie jakieś kosmetyki za te, które zużyłam. Także przechodzimy do aktualizacji New In. I powiem Wam, że zrobienie takiego testu, co chcę zużywać w danym miesiącu, było naprawdę fajnym posunięciem, bo okazało się, że jakiś kosmetyk jednak coś tam mi nie podpasował, a miałam go zużywać i go po prostu wyeliminowałam bez, że tak powiem, kręcenia tutaj wszystkiego i rejestrowania. Więc tak, mam kilka rzeczy, które chciałabym sobie dorzucić. Pierwszym z nich jest baza pod podkład, baza do twarzy, jak to się mówi? No, baza do makijażu. Jak to się mówi? Nieważne. Baza z Flower Nose. Ona jest taka, powiem Wam, trochę specyficzna. To jest taka baza silikonowa, ale bardzo wodnista. Taka, jak się styka ze skórą, z ciepłem rąk, to ona jest w uczuciu dosłownie jakbyśmy smarowali się wodą. Więc taka specyficzna, nawilżająca i nie mam potrzeby posiadania po prostu takiej bazy w swojej kolekcji. Nie jest też dla mnie jakoś tak sensorycznie super przyjemna do aplikacji, ale stwierdziłam, że mimo iż no, bardziej potrzebuję jakichś wygładzających czy matujących baz, to taką nawilżającą mogę sobie chociażby używać po prostu przed nagrywaniem odcinka. Zawsze gdzieś tam to sprawi, że ten makijaż będzie wyglądał taki bardziej naturalny, nawilżony, a będę po prostu w stanie tą bazę zużyć i będę miała taki piękny słoiczek do czegoś. Nawet jej sobie właśnie w tym miesiącu trochę poużywałam, więc widzimy, że z tej strony już tak się nam trochę spłaszczyło. Jest jej ogólnie całkiem sporo, bo nie trzeba nakładać jej dużo, ale no liczę po prostu, ile mi się uda zużyć, tyle mi się uda zużyć i będzie spoko. Także biorę sobie tą bazę do zużycia w tym miesiącu, no i pewnie do końca roku. Także to jest jedna z nowości w projekcie. Kolejną rzeczą będzie baza pod cienie i nawet nie myślałam o niej i nie wrzucałam jej do testowania, ale któregoś razu, chyba właśnie jak nagrywałam paletkę z fioletem, czy wcześniej jeszcze, nieważne, wyciągnęłam sobie tą bazę, bo jej potrzebowałam i okazało się, że jej jest bardzo, bardzo mało. Zobaczcie, że nawet tutaj już poczyściłam tak ten aplikator, że nic się na ten aplikator nie nakłada i ta baza jest dosłownie dotąd. O, zasłaniam trochę. Ona jest dosłownie dotąd, nie? Że jest jej bardzo malutko, jest niemalże opakowanie, no tylko tyle, że jest coś na brzegach, no i właśnie w tym takim dołku tutaj zostało trochę kosmetyku. Więc liczę, że jestem w stanie tą bazę sobie również zużyć do końca roku, także trzymajcie kciuki, no naprawdę jest jej niemało, więc mam duże nadzieje. Pomyślałam również o dwóch kosmetykach, które chciałabym wrzucić nie do całkowitego zużycia, a po prostu do celu, po prostu, czyli mieć jakiś tam cel. I pierwszym z tych produktów jest bronzer w kremie z Glam Shopu. Tutaj się nie zdziwcie, bo to nie jest ogólnie wszystko, co ja z tego bronzera mam, ponieważ mam go też przełożonego do takiej paletki jakby z różnymi bronzerami, więc pomyślałam sobie, że wrzucę sobie ten bronzer na cel, żeby zużyć po prostu to, co jest w tym opakowaniu. Ja już właśnie sobie w tym miesiącu go częściej używałam i myślę, że dobrze mi się go teraz używa. Jest w tym sezonie takim jesienno-zimowym, gdzie już ta opalenizna z twarzy trochę zeszła i takie lekko chłodniejsze odcienie fajnie mi pasują. Wydaje mi się, że to jest dobry jakiś taki plan, żeby cokolwiek też, wiecie, z tych bronzerów, róży, rozświetlaczy zużywać jednak. Więc żeby nie naciskać na siebie zbyt mocno i próbować teraz pod koniec roku nie wiadomo co zużyć, to chociaż wrzucam sobie na cel treść, która została w tym opakowaniu. I podobnie chciałabym zrobić z rozświetlaczem Gloss z Glam Shopu. Ja go mam również przełożonego trochę do osobnego opakowania, do takiej paletki z różami i z rozświetlaczami. I ja w tym miesiącu
go sobie używałam i w zasadzie zużyłam go na płasko już, więc moim celem jest po prostu zużycie go do końca tego opakowania, ale pamiętając, że wciąż jeszcze trochę tego rozświetlacza mam gdzie indziej, więc wrzucam sobie te 2 kosmetyki po prostu jako cel. I ostatnią rzeczą, na której też chciałabym się skoncentrować, jest cień z paletki Naturalnie Różowa, czyli lekko różowy. Używałam go również w tym miesiącu i tutaj prawdopodobnie będzie widać, że to denko też się trochę pogłębiło. Pomyślałam sobie, że w przyszłym roku nie chciałabym za bardzo zużywać kosmetyków do oczu, w sensie cieni do oczu, czy kredek i tak dalej, bo za bardzo mnie to ogranicza kreatywnie. Natomiast znam siebie i wiem, że jak zużyję ten albo prawie zużyję ten i zostanie mi tylko ten, to na pewno będę chciała jednak go zużywać. Więc postanowiłam, że w tym miesiącu przycisnę sobie i w przyszłym miesiącu przycisnę sobie po prostu do końca roku tą paletę. Ile mi się uda zużyć, tyle mi się uda zużyć. Może wtedy po prostu będę kontynuować na początku roku, żeby tylko tam zdenkować ewentualne resztki, ale jeżeli w tym miesiącu i przyszłym sobie tak przycisnę, no to wierzę, że uda mi się zużyć dużo i po prostu jeżeli coś zostanie na przyszły rok, to będzie to niedużo, po prostu. A w związku z tym, że też nie zawsze chce mi się taki ciemnofioletowy makijaż, a ten cień można sobie, tak wiecie, nałożyć po prostu jeden cień na całą powiekę, wytuszować rzęsy i można sobie lecieć na przykład na zakupy i to nie jest mocny makijaż. Dzisiaj zresztą mam go na oku, plus troszeczkę takiego bardziej niebieskiego tutaj na środku odcienia. Wrzucam go po prostu do denka, ale ile zużyję, tyle zużyję, po prostu. Bez presji. Tak, bez presji, aha. Nie wierzcie mi, jak tak mówię. Okej, no to mamy w takim razie wszystko. Wszystko wiecie, jesteście na bieżąco. Także dajcie mi znać, co myślicie o dzisiejszym odcinku, co obstawiacie, że uda mi się zużyć, czy może niesłusznie jakiś kosmetyk wzięłam do projektu. Dajcie mi znaka, jak Wam idzie zużywanie, czy macie jeszcze jakieś takie wyzwania do końca roku. No i jeżeli nie ma Was jeszcze na naszej grupie Project Pen Polska, to zachęcam do zaglądania, bo fajnie motywuje ta grupa po prostu do działania i do zużywania swoich kosmetyków. Jeżeli lubicie Project Pen, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!